Ujawniamy ukryte motywy. Odsłaniamy fakty, teorie i tajemnice. Od odcisków palców po nagrania z kamer. Są sprawy, które do dziś budzą pytania. Andy Polański. Historie opowiedziane w formie autorskiej narracji dokumentalnej. Ostrzeżenie. Ten materiał zawiera opis prawdziwych wydarzeń kryminalnych. Został przygotowany w celu dokumentowania i analizy ludzkich zachowań oraz ukazania skali popełnionych zbrodni. Opisy drastycznych zdarzeń przedstawiono wyłącznie w kontekście faktów, bez zamierzonego epatowania przemocą i bez treści sensacyjnych. Celem jest zrozumienie, a nie szokowanie. Wszystkie informacje oparte są na publicznie dostępnych źródłach, a sposób ich prezentacji ma charakter edukacyjny i dokumentalny. Materiał przeznaczony jest dla odpowiedzialnych odbiorców. Jeżeli jesteś osobą szczególnie wrażliwą na temat przemocy lub ludzkiego cierpienia, rozważ, czy chcesz wysłuchać tego odcinka. Jeśli doświadczasz przemocy, poczucia zagrożenia lub innego rodzaju trudności, proszę zwróć się o pomoc do odpowiednich instytucji lub służb w miejscu swojego zamieszkania. Na południu Szwecji, nad spokojnym nurtem rzeki Nisan, leży Halmstad. Zimą to miejsce wygląda inaczej niż przez resztę roku. Powietrze jest ciężkie od wilgoci, dźwięki tłumi śnieg. Rzeka zamarza, zamieniając się w milczącą, nieruchomą taflę lodu. W takich miejscach wszystko wydaje się przewidywalne, spokojne, bezpieczne. Do czasu. Piątek, 27 grudnia 2002 roku. Jest wieczór. Potem noc. A potem dzieje się coś niesamowitego. 3 dni później, dzień przed Sylwestrem, 2 dzieci bawi się na zewnątrz. Ich uwagę przyciąga coś na zamarzniętej powierzchni rzeki. Z dala wygląda niepozornie, jak zagubiona piłka. Podchodzą bliżej, zatrzymują się. To nie jest piłka. To ludzka głowa, zamarznięta w lodzie. To odkrycie uruchamia śledztwo. Do kogo należy ta głowa? Gdzie jest reszta ciała? I kto za tym stoi? Markus miał 22 lata. Jego życie dopiero się zaczynało. Urodził się i wychował w Harplinge, niewielkiej miejscowości położonej na południu Szwecji, około 20 minut drogi od Halmstad. To spokojny nadmorski region, gdzie życie płynie wolniej. Zimą ulice pustoszeją, a chłodne powietrze z nadmorza przenika wszystko od domów po otwarte przestrzenie. Latem to samo miejsce przyciąga ludzi szukających ciszy i szerokich krajobrazów. Halmstad to jedno z większych miast w tej części kraju, położone nad rzeką Nisan, która przecina je na 2 części i uchodzi do Morza Północnego. Miasto ma portowy charakter, ale jednocześnie zachowuje typową dla Szwecji uporządkowaną, spokojną strukturę. Harplinge, gdzie mieszkał Markus, leży nieco na uboczu. To miejsce, gdzie wszyscy się znają, gdzie zmiany zauważa się natychmiast. W 2009 roku miejscowość liczyła 1437 mieszkańców. Markus mieszkał tam z rodzicami, Lennart i Agnetą oraz młodszym bratem Martinem. Rodzina przeprowadziła się do Harplinge w 1996 roku. Markus miał około 175 cm wzrostu. Blond włosy i niebieskie oczy. Często nosił buty typu Martens i długi czarny skórzany płaszcz. Jego styl sprawiał, że z daleka można było go skojarzyć z subkulturą goth. Interesował się grami fabularnymi, tzw. RPG. Nie traktował jednak tego obsesyjnie. Był członkiem stowarzyszenia RPG w Halmstad, znanego jako SF. Grupa liczyła około 250 osób. Organizowali również gry terenowe, ale Markus nie brał w nich udziału od ponad roku. W 1999 roku ukończył szkołę średnią. Zrobił sobie rok przerwy, a jesienią w 2000 roku
Rozpoczął studia na Uniwersytecie w Halmstad na kierunku politologia. Równolegle uczęszczał na zajęcia z filmu i sztuki mediów. W tamtym czasie nadal był ich studentem. Jak wielu młodych ludzi w późnym okresie nastoletnim zmagał się z depresją. Przed ukończeniem 20 lat podjął 2 próby samobójcze. Nie były one bezpośrednio zagrażające życiu, ale jego rodzice potraktowali sprawę poważnie. Markus trafił pod opiekę psychiatry i rozpoczął leczenie farmakologiczne. Efekty nie pojawiły się od razu, ale z czasem zaczął odzyskiwać równowagę. Pomogło również to, że poznał dziewczynę i się zakochał. Mieszkali w różnych miastach, ale utrzymywali relacje na odległość. Markus nadal mieszkał z rodzicami, jednak planował się wyprowadzić. Chciał odłożyć pieniądze i zacząć żyć na własny rachunek. Jesienią 2002 roku znalazł pracę w wypożyczalni wideo w Halmstad o nazwie Video Mix. Pracował głównie wieczorami i w weekendy. W grudniu 2002 roku udało mu się zrobić kolejny krok. Znalazł mieszkanie. Lokal wymagał remontu, przede wszystkim malowania, ale Markus był przekonany, że zdąży się wprowadzić przed Sylwestrem. Klucz do mieszkania nosił zawsze przy sobie, regularnie przychodził tam z kartonami i rzeczami. Na tym etapie jego życia zaczynało się wszystko pomału układać. Święta Bożego Narodzenia w 2002 roku spędził z rodziną. Kilka dni po świętach jego matka Agneta planowała wyjazd do Malmö, gdzie miała spotkać się z przyjaciółką. Był piątkowy poranek 27 grudnia 2002 roku. Matka Markusa, Agnet, żegnała się z nim przed wyjazdem. Przytuliła go i powiedziała, że go kocha. Wsiadła do samochodu, jeszcze raz spojrzała w górę w stronę balkonu. Markus stał tam, paląc papierosa. Pomachał jej, uśmiechnął się. Agnet odjechała. Tego dnia Markus miał popołudniową zmianę w pracy od 14 do 21. Zgasił papierosa i wrócił do środka. Na zewnątrz było zimno. O 13:30 wsiadł do czerwonego Forda Escorta i ruszył w stronę Halmstad. Droga zajmowała około 20 minut. Zaparkował niedaleko wypożyczalni i dołączył do współpracowników. Markus lubił filmy. Praca w wypożyczalni dawała mu dostęp do nich niemal bez ograniczeń, szczególnie w dni wolne. Pod koniec zmiany pojawił się jednak problem. Markus zorientował się, że nie ma zapasowego klucza do sklepu, tego, którego potrzebował, żeby otworzyć go następnego dnia rano. Kierownik wyszedł wcześniej i nie zostawił go na miejscu. W sklepie zostało 3 pracowników, zaczęli się zastanawiać, co zrobić. Wypożyczalnia była otwarta do północy. Zmiana Markusa kończyła się o 21:00. Padła propozycja, żeby wrócił później i odebrał klucz po zamknięciu. Markus uznał, że to ma sens. Był piątkowy wieczór, miał kilka godzin do zabicia. Wyszedł z pracy około 21:30 i skierował się do pobliskiego pubu. Wiedział, że jego rodzice mogą się martwić, jeśli nie wróci od razu do domu. O 22:00 zadzwonił do matki. Powiedział, że kierownik zapomniał zostawić mu klucz i że musi zostać w mieście do północy. Dodał, że siedzi w wypożyczalni i pije kawę. To jednak nie była prawda. Najprawdopodobniej nie chciał, żeby rodzice się martwili. Zamiast powiedzieć, że jest w barze, powiedział, że jest nadal w pracy. Markus był otwarty i rozmowny. Rozmawiał z barmanami, zadawał pytania o pracę w barze oraz o rozmowy z klientami. Zamówił piwo, potem kieliszek Jägermeistera. Na koniec kawę po irlandzku. 15 minut po północy Markus wrócił do wypożyczalni. Krótko potem zadzwoniła jego matka, Agnet. Chciała wiedzieć, czy już jest w drodze do domu. Powiedział, że jeszcze wyskoczy na kawę i coś do jedzenia do pobliskiej restauracji. Poprosiła, żeby uważał i nie wracał zbyt późno. Następnego dnia zaczynał pracę o 10:00 rano. Rozłączyli się. Agnet położyła się spać obok męża. Obudziła się o 4:30 nad ranem. Światło na korytarzu wciąż się paliło. Od razu zrozumiała, że Markus nie wrócił do domu. Zawsze gasił światło po wejściu. Wstała i zajrzała do jego pokoju. Łóżko było puste. Podeszła do okna. Na podjeździe nie było czerwonego samochodu. W tym momencie niepokój zaczął narastać. Jej ruchy obudziły Lenarta. Zapytał, co się dzieje. Agnet sięgnęła po telefon i zadzwoniła do syna.
ale on nie odebrał. Telefon był jednak włączony. Sygnał połączenia trwał, zanim włączyła się poczta głosowa. Zostawiła wiadomość. Markus, jest 4:30. Pamiętasz, że rano idziesz do pracy? Po tym wrócili do łóżka. Kiedy obudziła się ponownie, zadzwoniła jeszcze raz. Tym razem telefon był już wyłączony. Była 8 rano. Tej nocy Markus przemieszczał się między kilkoma miejscami w centrum miasta. Około 1 w nocy pojawił się w klubie Daltons. Tam spotkał Izabelę, córkę sąsiadów. Był w dobrym nastroju, rozmawiał swobodnie. Opowiadał o swoim nowym mieszkaniu. Wspominał, że planuje spędzić w nim Sylwestra i że jest mile widziana. Izabela piła tej nocy, ale zapamiętała jedno wyraźnie. Markus nie wyglądał na szczególnie pijanego. Był sam, przynajmniej w tamtym momencie. Około 1:30 opuścił klub i przeniósł się do La Cucaracha. Został tam na krótko, jeden drink i wyjście. Kolejnym miejscem była restauracja Terminal, centrum miasta. Wszedł do środka. Mniej więcej w tym samym czasie do lokalu weszło 2 mężczyzn. Prowadzili ze sobą dużego psa na smyczy. 2 mężczyźni, którzy weszli do restauracji, byli wyraźnie pijani. Barman znał ich bardzo dobrze. W Halmstad uchodzili za rozpoznawalne postacie. Starszy z nich miał 47 lat, nazywał się Stefan Peterson, ale wszyscy mówili na niego Jesse. Od lat zmagał się z alkoholizmem, mimo to nie był agresywny. Nie wdawał się w bójki, nie sprawiał większych problemów. Policja zatrzymywała go regularnie, głównie za bycie pod wpływem alkoholu w miejscach publicznych, ale zawsze zachowywał spokój i współpracował. Pił głównie piwo. Potrafił pić przez kilka dni bez przerwy, po czym robił krótką przerwę i zaczynał od nowa. Drugi mężczyzna był młodszy, miał 28 lat. Nazywał się Björn Sennström, ale używał drugiego imienia, Snotra. Również nadużywał alkoholu, ale w przeciwieństwie do swojego towarzysza często sięgał też po amfetaminę. I był zdecydowanie inny. Bardziej impulsywny, bardziej nieprzewidywalny. Niedawno opuścił więzienie. Spędził tam kilka miesięcy. Na wolność wyszedł pół roku wcześniej. Od tego czasu nie miał stałego miejsca zamieszkania. Spał u znajomych. Dni spędzał na piciu i narkotykach. Ojciec Snotry mieszkał w tym samym budynku socjalnym co Jesse. To właśnie tam często się spotykali. Tamtego wieczoru weszli do restauracji razem z dużym psem na smyczy. Właściciel lokalu nie chciał robić problemu, ponieważ ich znał, a przede wszystkim znał temperament Snotry. Pozwolił im zostawić psa w pomieszczeniu przy wejściu. Zamówili piwo, potem kolejne i kolejne. Pili aż do zamknięcia, do 3 nad ranem. Przy ich stoliku panował ruch. Ludzie przychodzili i odchodzili. Atmosfera była ciężka, głośna, zamazana przez alkohol. W pewnym momencie między 1:30 a 3 Markus nawiązał rozmowę ze Snotrą. To nie była długa rozmowa, ale wystarczyła, żeby ich drogi się na chwilę przecięły. Gdy lokal zamykano, rozeszli się. Każdy w swoją stronę. Po wyjściu na ulicę Jesse spotkał 3 znajome kobiety. Zapytały, czy jest głodny. Odpowiedział bez wahania, tak. Poszedł z nimi do pobliskiego mieszkania na jedzenie i dalsze imprezowanie. Około 3:15 nad ranem Markus był jeszcze widziany przed restauracją Terminal. Spotkał tam też znajomego, Joachima. Zamienili kilka zdań. Markus był sam. Powiedział, że próbuje jeszcze raz wejść do La Cucaracha. Chciał napić się jeszcze jednego drinka, zanim wróci do domu. Około 3:30 ktoś odpowiadający jego rysopisowi zapukał do drzwi klubu. Prosił, żeby go wpuścić. Było już zamknięte. Odesłano go. Nie wydawał się zdenerwowany. Po prostu odszedł. Ulice Halmstad o tej porze były już niemal puste. Otwarte pozostawały tylko nieliczne miejsca, budki z hot dogami i restauracja McDonald's. Markus wciąż był widywany w centrum. Zaczepiał ludzi, rozmawiał. Był otwarty, towarzyski. 3 młode kobiety wspominały później, że podszedł do nich i zaczął mówić po niemiecku. Poprosił o papierosa. Po niemiecku. I nie wychodził z tej roli. Sprawiał wrażenie przekonującego. Nie miały powodu, by mu nie wierzyć.
W tym samym czasie w okolicy był również Snotra. Nie miał własnego mieszkania. Tamtej nocy planował nocować u znajomego Jesse. Lokal był niewielki, około 20 metrów kwadratowych, mały korytarz, ciasna kuchnia i jeden pokój. W drodze do mieszkania Snotra ponownie natknął się na Markusa. Markus nadal udawał Niemca. Zaczęli rozmawiać. Snotra zwrócił uwagę na jedną rzecz. Markus konsekwentnie mówił tylko po niemiecku. Zaproponował mu, żeby poszedł z nim na afterparty. Markus się zgodził. Było już późno. Wiedział, że następnego dnia ma pracę. Nie powinien był dalej imprezować, ale dobrze się bawił i nie miał jak wrócić samochodem do domu. Potrzebował miejsca, żeby przenocować. Około 4 nad ranem dotarli pod budynek, w którym mieszkał Jesse. Snotra zatrzymał się jeszcze przy mieszkaniu swojego ojca. Wiedział, że mogą mieć alkohol. Zadzwonił do drzwi. Ojciec i jego partnerka obudzili się i otworzyli. Snotra poprosił o piwo. Wtedy po raz pierwszy zobaczyli Niemca. Ojciec Snotry mówił po niemiecku. Kiedy próbował nawiązać rozmowę z Markusem, nie uzyskał odpowiedzi. Wydawało mu się to nienaturalne. Polecił synowi, żeby wrócił do mieszkania i poszedł spać. Po chwili obaj opuścili lokal i udali się do mieszkania Jesse'ego. Około 2 godzin później Jesse kończył spotkanie ze znajomymi 3 kobietami, z którymi spędzał czas po wyjściu z restauracji. Wezwał taksówkę, ale kierowca odmówił przewiezienia psa. W efekcie wracał pieszo. Droga zajmowała około 30 minut. Z późniejszych zeznań kierowcy wynika, że Jesse był w tamtym momencie wyraźnie pijany. Mimo to dotarł do domu. Kiedy wszedł do mieszkania, Markus i Snotra byli już w środku. To, co wydarzyło się później, nie zostało jednoznacznie odtworzone. Relacje były niespójne, a pamięć uczestników zaburzona przez alkohol. Według wersji przedstawionej przez Jesse'ego, zaraz po wejściu został zaatakowany przez nieznanego mężczyznę. Doszło do gwałtownej konfrontacji. Jesse twierdził, że próbował się bronić, sięgając po przedmiot znajdujący się w korytarzu. Szarpanina przeniosła się do salonu. W jej trakcie użyto noża. W pewnym momencie Jesse przejął kontrolę nad sytuacją. Zdarzenie zakończyło się śmiercią Markusa. Jesse utrzymywał, że działał sam. Twierdził, że w momencie ataku Snotra opuścił mieszkanie i nie brał udziału w tym, co się wydarzyło. Ta wersja od początku budziła wątpliwości. Mimo to Jesse konsekwentnie powtarzał, że to on jest jedyną osobą odpowiedzialną. Podkreślał to nawet bez wyraźnego pytania ze strony śledczych. Dopiero później okaże się, dlaczego przyjął taką postawę. Po pewnym czasie Snotra wrócił do mieszkania. Zastał sytuację, której nie potrafił opanować. W środku znajdowało się ciało, a obaj mężczyźni byli pod silnym wpływem alkoholu. Nie wiedzieli, co zrobić. Przenieśli ciało do łazienki. Następnie podjęli działania mające na celu ukrycie śladów. Snotra zszedł do mieszkania swojego ojca i poprosił o worki na śmieci, wiadro oraz środki do sprzątania. 2 pierwsze worki umieszczono w plecaku i przeniesiono nad rzekę Nissan w pobliżu budynku mieszkalnego. Po powrocie do mieszkania kontynuowano działania. Głowę umieszczono w osobnym worku i pozostawiono w okolicy rzeki. Kiedy wrócili po raz 3, byli już wyraźnie zmęczeni ciągłym chodzeniem tam i z powrotem. Resztę ciała pozostawili w łazience i poszli spać. Następnego dnia rano wznowili sprzątanie mieszkania i dalsze działania mające na celu ukrycie śladów. Tułów wraz z rękoma umieszczono w jednym worku, dolną część ciała od pasa do ud w drugim. Oba worki owinięto zieloną plandeką, zabezpieczono paskami zaciskowymi i pozostawiono w łazience. Była godzina 10 rano, sobota, 28 grudnia 2002 roku, kiedy Jesse zamknął drzwi łazienki, zostawiając zawiniętą plandekę w kabinie prysznicowej. Mniej więcej w tym samym czasie rodzice Markusa, Agneta i Lennart wyjechali z domu w kierunku Halmstad. Postanowili go szukać. Po tym, jak o 8 rano Agneta zadzwoniła do syna i połączenie od razu zostało przekierowane na pocztę głosową, zdecydowała się jeszcze poczekać. Markus był dorosły, mógł nocować u znajomych, telefon mógł się rozładować, ale kiedy nie pojawił się w pracy o wyznaczonej godzinie, podjęła decyzję.
Zadzwoniła do wypożyczalni, w której pracował. Nikt nie odbierał. Wtedy powiedziała mężowi, że jadą do miasta. Kiedy dotarli do Halmstad i podjechali pod miejsce pracy Markusa, od razu zobaczyli samochód. Czerwony Ford Escort stał zaparkowany w pobliżu. Otworzyli drzwi od strony pasażera i bagażnik. W środku znaleźli torbę z jego ubraniami roboczymi, koszulkę z identyfikatorem. Agnet wyjęła kartkę papieru. Napisała krótką wiadomość i zostawiła ją na desce rozdzielczej. Szukamy cię, zadzwoń do domu. W miesiącach poprzedzających jego zaginięcie zauważyła, że Markus częściej sięgał po alkohol. Wiedziała, że wcześniej zmagał się z depresją, ale miała wrażenie, że jego życie zaczęło się stabilizować. Miał dziewczynę, miał wprowadzić się do własnego mieszkania. Nie ukrywał, że wieczorami wypijał kilka kieliszków wina, żeby zasnąć. Nie traktowała tego jako poważnego problemu. To było co prawda nowe, ale nie budziło jeszcze niepokoju. Teraz jednak Markus zniknął i nie wiedziała, co o tym myśleć. Po odnalezieniu samochodu w Halmstad rodzice skontaktowali się z policją. Zgłosili zaginięcie. Resztę soboty spędzili na telefonach. Dzwonili do wszystkich szpitali w okolicy. Chcieli sprawdzić, czy nie doszło do wypadku i czy Markus nie trafił gdzieś, skąd nie mógł się z nimi skontaktować. Agnet próbowała dodzwonić się do jego znajomych. Każdy, z kim rozmawiała, reagował tak samo, zaniepokojeniem. Niedziela upłynęła w napięciu. Agnet i Lennart nie potrafili znaleźć sobie miejsca, nie wiedzieli, co się dzieje. Ze względu na wcześniejsze problemy Markusa z depresją, policja początkowo nie potraktowała sprawy jako pilnej. Wiadomo było, że zniknął. Jego samochód został odnaleziony, ale nie podjęto natychmiastowych, intensywnych działań. Poniedziałek, 30 grudnia 2002 roku. 3 dni od zaginięcia. Nad rzeką Nisan w Halmstad 2 dzieci bawi się przy brzegu. Rzeka ma około 200 km długości. Przecina miasto na 2 części, wschodnią i zachodnią. Łączą je mosty. Tego zimnego, grudniowego poranka, dzień przed Sylwestrem, dzieci wyszły z domu swojego wujka, żeby się rozejrzeć po okolicy. Rodzina przyjechała ze Stanów Zjednoczonych. Byli w Szwecji tylko na święta. Zamarznięta rzeka wydawała się im czymś niezwykłym. Trzymali się jednak z dala od brzegu, tak jak obiecali matce. Podnosili małe kamienie i rzucali nimi w stronę lodu. Tafla pękała, a odłamki rozchodziły się po powierzchni wody. W pewnym momencie oboje się zatrzymali. Spojrzeli w jednym kierunku. Na lodzie, kilka metrów od brzegu, znajdowało się coś, co nie pasowało do otoczenia. Nieregularny kształt. Ciemna plama pod warstwą lodu. Zrobili kilka kroków bliżej. I wtedy zrozumieli, na co patrzą. To była ludzka głowa, zamarznięta w rzece. Natychmiast pobiegli z powrotem do domu i wezwali ojca. Mężczyzna potwierdził to, co zobaczyli. Bez wahania zadzwonili na policję. Na miejsce skierowano patrol. Teren został zabezpieczony. Wezwano również jednostkę K9, aby przeszukać okolice. Psy sprawdzały brzegi rzeki. Nie znaleziono jednak innych śladów, przynajmniej po tej stronie, gdzie dokonano odkrycia. Akcję zakończono. Na tym etapie śledczy nie wiedzieli, do kogo należy odnaleziona głowa. Nie wiedzieli też, w jaki sposób trafiła do rzeki Nisan. Pierwszym krokiem śledczych było wykluczenie scenariuszy niezwiązanych z przestępstwem. Rozważano różne możliwości. W rzadkich przypadkach przy samobójstwie przez powieszenie może dojść do oddzielenia głowy od reszty ciała, jeśli siła jest wystarczająco duża. Dlatego sprawdzano pobliskie mosty, szukając śladów lin lub innych elementów, które mogłyby wskazywać na taki przebieg zdarzeń. Nie znaleziono niczego. Tego samego dnia przeprowadzono wstępne badania sekcyjne. Na szyi odnalezionej głowy zauważono obrażenia, które mogły sugerować inny scenariusz, na przykład potrącenie przez pociąg. Najbliższe tory kolejowe znajdowały się jednak około 200 metrów od miejsca odnalezienia. To sprawiło, że i tę hipotezę odrzucono. Tożsamość ofiary oraz okoliczności zdarzenia pozostawały nadal nieznane. Następnego dnia, w Sylwestra, 31 grudnia 2002 roku, pojawił się nowy trop.
Policja otrzymała zgłoszenie od mężczyzny, który spacerował z psem w pobliżu stadionu po przeciwnej stronie rzeki. Znalazł tam szczelnie zapakowany czarny worek. Funkcjonariusze otworzyli go na miejscu. W środku znajdowały się ludzkie kończyny dolne. Na miejsce skierowano jednostkę K9. Tym razem przeszukano zachodni brzeg rzeki. Psy szybko doprowadziły funkcjonariuszy do kolejnych przedmiotów, które nie powinny się tam znajdować. Fragmentów odzieży przymarzniętych do ziemi przy brzegu. Wśród nich znajdowały się fragment spodni oraz długi, czarny, skórzany płaszcz. Po tych odkryciach nie było już wątpliwości. Doszło do przestępstwa. Rozpoczęto formalne śledztwo w sprawie zabójstwa. W tym czasie policja pracowała nad ustaleniem tożsamości ofiary. Kilka dni wcześniej zgłoszono zaginięcie młodego mężczyzny z okolic Halmstad. Zbieżność czasu i miejsca zaczęła zwracać uwagę śledczych. Porównywano dostępne informacje, rysopis, elementy ubioru i okoliczności zaginięcia. Z każdą kolejną godziną wszystko zaczynało się układać w jeden obraz. Ostatecznie potwierdzenie przyszło po sekcji zwłok. Badania nie pozostawiały wątpliwości. Ofiarą był Markus. Dla jego rodziny oznaczało to najgorsze. Przez kilka dni żyli nadzieją, że wróci. Teraz wiedzieli już, że tak się nie stanie. Przez kolejne dni śledztwo nie przynosiło przełomu. Policja nie miała jednoznacznych tropów prowadzących do sprawcy. 2 stycznia drzwi komisariatu w Halmstad przekroczył mężczyzna. Nazywał się Volker. Był ojcem Snotry, wyraźnie zaniepokojony. Kilka dni wcześniej jego syn oraz jego znajomi pojawili się u niego z telefonem komórkowym modelem Philips Spark. Powiedzieli, że chcą zostawić go u niego na kilka dni. Zgodził się. Zapytali również o worki na śmieci, ale ich nie miał. Volker znał styl życia swojego syna. Wiedział o problemach z alkoholem i narkotykami. Sam przez lata zmagał się z uzależnieniem, ale od pewnego czasu był trzeźwy. Dlatego początkowo nie uznał tej sytuacji za coś wyjątkowego. Jak później powiedział, osoby uzależnione często podejmują chaotyczne decyzje. Jednak tego dnia wszystko się zmieniło. Około 7:30 rano jego syn ponownie pojawił się u niego. Tym razem poprosił o pieniądze. 10 000 koron szwedzkich. Powiedział, że chce wyjechać z kraju. Volker zaczął podejrzewać, że coś jest nie tak. Snotra był wyraźnie zdenerwowany, napięty. Natarczywie prosił o pieniądze. Volker powiedział, że pójdzie do banku, kiedy ten zostanie otwarty o 10 rano. Zamiast tego pojechał prosto na policję. Zgłosił niepokojące zachowanie syna. Słyszał już w wiadomościach o odkryciach nad rzeką Nisan. Zaczął podejrzewać, że jego syn może mieć z tym coś wspólnego. Na podstawie tych informacji policja uzyskała nakaz przeszukania. Następnego dnia funkcjonariusze weszli do mieszkania Jesse'ego. Budynek znajdował się w dzielnicy socjalnej. Mieszkali tam głównie ludzie z problemami uzależnień, często bez innego miejsca do życia. Bywało głośno, chaotycznie, ale większość lokatorów trzymała się z dala od innych. Policjanci bardzo szybko zorientowali się, że coś jest nie tak. Szczelina pod drzwiami łazienki była zasłonięta ubraniami, jakby ktoś próbował zablokować to, co znajduje się w środku. Kiedy otworzyli drzwi, zobaczyli zieloną plandekę w kabinie prysznicowej. Na ścianach były ślady krwi. Natychmiast wycofali się i wezwali techników kryminalnych. Po ich przybyciu plandeka została otwarta. W środku znajdowały się szczątki Markusa, starannie zapakowane w worki. Snotra i Jesse zostali zatrzymani. Postawiono im zarzuty związane z zabójstwem oraz ukrywaniem zwłok. Jeszcze przed formalnym rozpoczęciem przesłuchania Jesse przyznał się do rozczłonkowania ciała. Twierdził jednak, że Snotra nie miał z tym nic wspólnego. W kolejnych przesłuchaniach utrzymywał, że działał w obronie własnej. Mimo tej wersji został oskarżony o zabójstwo oraz tak zwane naruszenie spokoju zmarłego. Przestępstwo polegające na znieważeniu lub bezprawnym traktowaniu ciała. Snotra również został przesłuchany. Był niespójny, trudny do zrozumienia. Ostatecznie przyznał, że był w mieszkaniu razem z Markusem, ale twierdził, że opuścił je przed zdarzeniem. Według jego wersji wrócił dopiero później, kiedy Markus już nie żył.
Twierdził, że pomógł jedynie w pozbyciu się ciała. Został oskarżony o współudział w zabójstwie oraz naruszeniu spokoju zmarłego. Jesse, czyli Stefan Pettersson, urodził się w 1956 roku. Dorastał w stosunkowo stabilnym domu, jego ojciec jednak zmagał się z problemem alkoholowym. Stefan zaczął pić alkohol bardzo wcześnie. Nie ukończył szkoły średniej. Jako młody dorosły podejmował różne prace, ale nigdy nie potrafił utrzymać żadnej z nich na dłużej. Zdarzały się okresy trzeźwości, czasem trwały kilka miesięcy, ale zawsze kończyły się powrotem do picia. Ostatni taki okres miał miejsce latem, około pół roku przed wydarzeniami. W Halmstad był postacią dobrze znaną. Większość dni spędzał na ławce przy głównym placu w towarzystwie osób o podobnych problemach. Mimo 47 lat był zatrzymywany przez policję tylko kilka razy, zawsze w związku z nadużywaniem alkoholu w miejscach publicznych. Nie uchodził za osobę agresywną. Drugi z mężczyzn, Snotra, czyli zgodnie z dokumentami Björn Sandström, miał zaledwie 27 lat w chwili zatrzymania. Podobnie jak Stefan, od młodych lat nadużywał alkoholu, ale jego sytuacja była bardziej złożona. Miał również problem z narkotykami. Jego kartoteka była rozbudowana, obejmowała m.in. poważne pobicia oraz przestępstwa narkotykowe. Żywił silną niechęć do społeczeństwa, a przede wszystkim do policji. Spędził wcześniej wiele miesięcy w więzieniu. Po zatrzymaniu obu mężczyzn policja przeprowadziła rozmowy z mieszkańcami budynku, w którym mieszkali. Niewielu z nich chciało współpracować. To znacząco utrudniło ustalenia, kto widział, co wydarzyło się tamtej nocy. Według wersji przedstawionej przez podejrzanych, Snotra opuścił mieszkanie natychmiast po tym, jak, twierdzono, Markus zaatakował Stefana. Policja nie dała temu wiary. Problem polegał na tym, że nie znaleziono świadków, którzy mogliby tę wersję jednoznacznie podważyć. Biegły sądowy nie był w stanie jednoznacznie określić przyczyny śmierci. Ze względu na stan ciała nie dało się ustalić, które obrażenia powstały przed śmiercią, a które po niej. Najbardziej prawdopodobną przyczyną uznano jednak uduszenie na podstawie śladów na szyi. Proces rozpoczął się 23 lipca 2003 roku. Stefan Pettersson został oskarżony o zabójstwo oraz naruszenie spokoju zmarłego. Decyzja prokuratury wywołała duże kontrowersje. Ku zaskoczeniu wielu, Snotra nie został oskarżony o zabójstwo. Postawiono mu znacznie łagodniejszy zarzut – pomocnictwa po fakcie, czyli ukrywania przestępstwa. Choć dokładny przebieg wydarzeń wciąż nie był znany, jedno było pewne. Markus zginął w tym mieszkaniu, a obaj mężczyźni byli tam obecni. Z prawnego punktu widzenia możliwe było postawienie obu zarzutu zabójstwa, nawet jeśli tylko jeden z nich zadał śmiertelne obrażenia. Prokuratura jednak zdecydowała inaczej. 23 lipca 2003 roku zapadł wyrok sądu pierwszej instancji. Sąd uznał, że nie da się ponad wszelką wątpliwość ustalić, kto dokładnie spowodował śmierć Markusa. Stefan Pettersson został skazany jedynie za naruszenie spokoju zmarłego, czyli bezprawne traktowanie ciała po śmierci. Wyrok 2 lata pozbawienia wolności. Snotra nie został oskarżony o zabójstwo. Skazano go za pomoc sprawcy po fakcie, czyli utrudnienie śledztwa i ukrywanie przestępstwa. Wyrok, rok i 9 miesięcy więzienia. Prokuratura była niezadowolona z tego rozstrzygnięcia i wniosła apelację. Obrona zrobiła to samo. Sąd apelacyjny ponownie rozpatrzył sprawę. Tym razem Stefan Pettersson został skazany na 10 lat więzienia za spowodowanie śmierci oraz naruszenie spokoju zmarłego. Nie za zabójstwo, lecz za nieumyślne spowodowanie śmierci. Wyrok wobec Snotry nie uległ zmianie. Pozostał przy karze roku i 9 miesięcy. Stefan odbył jednak tylko część kary. Po około roku został ułaskawiony i zwolniony z więzienia. Zdiagnozowano u niego raka wątroby. Zmarł kilka miesięcy później. I tu pojawia się pytanie, które do dziś pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi. Co tak naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Z jednej strony mamy Snotrę, osobę z przeszłością kryminalną, agresywną, znaną z przemocy.
Z drugiej Stefana, człowieka uzależnionego od alkoholu, ale dotąd niekojarzonego z brutalnymi zachowaniami. Czy to możliwe, że to właśnie Stefan w jednej chwili przekroczył granicę i dopuścił się przemocy, której wcześniej nie przejawiał? A może było inaczej? Może wiedział, że jest poważnie chory. Może miał świadomość, że nie zostało mu wiele czasu i zdecydował się wziąć winę na siebie. Wokół tej sprawy narosło wiele pytań. Niektóre okoliczności nigdy nie zostały w pełni wyjaśnione. Nie wszystkie wątki trafiły przed sąd. Do dziś pojawiają się wątpliwości, czy właściwa osoba została skazana za śmierć Markusa. A może ktoś inny, obecny tamtej nocy, uniknął odpowiedzialności. To jedna z tych spraw, w których wyrok zapadł, ale prawda wciąż może nie być pełna. Istnieją zeznania świadków, które mogą podważyć przyjętą wersję wydarzeń. Nie zostały one jednak wykorzystane przez prokuraturę. Kierowca taksówki, który tamtej nocy odmówił przewiezienia Stefana i psa, dysponował paragonem z oznaczeniem czasu. Wynikało z niego, że Stefan rozpoczął powrót do domu dopiero około 5:30 nad ranem. Oznaczałoby to, że nie mógł znaleźć się w mieszkaniu przed 6. Tymczasem mieszkańcy budynku relacjonowali coś innego. Kilku z nich słyszało hałasy dochodzące z jednego z mieszkań już około 4:30 nad ranem. Były to odgłosy szarpaniny, uderzenia, krzyki. Jedna z mieszkanek, która nie mogła tej nocy spać, spojrzała na zegarek w momencie, gdy usłyszała te dźwięki. Była 4:30. Podobne relacje złożył również chłopiec roznoszący gazety. Znajdował się wtedy na klatce schodowej między 4:30 a 5 rano. Również słyszał hałas i krzyki dochodzące z mieszkania znajdującego się w tej samej części budynku. Nie był pewien dokładnej godziny, ale był przekonany, że było to przed 5 rano. Po przeczytaniu informacji o sprawie w gazecie zgłosił się na policję i złożył zeznania. Te informacje nie zostały jednak włączone do aktu oskarżenia. Dodatkowo nikt nie potwierdził wersji Snotry, według której opuścił mieszkanie przed zdarzeniem. Nie było świadków, którzy widzieliby go poza budynkiem w tym czasie. Jedyną osobą, która miała z nim kontakt tej nocy, był jego ojciec, około 4 nad ranem, kiedy poprosił go o piwo. Nie o 6, jak wynikałoby z wersji Stefana. Istniało więc wiele elementów, które mogłyby pozwolić na postawienie Snotrze zarzutów zabójstwa. Z niejasnych powodów prokuratura zdecydowała się tego nie robić. Dla rodziców Markusa, Agnet i Lenarta był to ogromny cios. Do dziś muszą żyć z pytaniem, czy właściwa osoba została pociągnięta do odpowiedzialności. Ojciec Markusa napisał książkę poświęconą tej sprawie. Została wydana w języku szwedzkim. Jej tytuł to Stickpar en Halmstad. Jeżeli chodzi o Snotrę, jego historia nie zakończyła się wraz z wyrokiem. Zmienił nazwisko, przeprowadził się na zachód Szwecji. W kolejnych latach nadal popadał w konflikty z prawem. Ostatni publicznie odnotowany wyrok zapadł w lipcu 2017 roku. Dotyczył kierowania gróźb. Od tamtego czasu brak jest publicznie dostępnych informacji, które pozwalałyby dokładnie prześledzić jego dalsze losy. Sama sprawa również nie doczekała się szeroko opisywanego ponownego rozpatrzenia. Nie pojawiły się publicznie znane dowody, które jednoznacznie zmieniłyby jej bieg. Ale pytania pozostały. Czy właściwa osoba została skazana? Czy wszystko tej nocy zostało ujawnione? Czy ktoś uniknął odpowiedzialności? Dla wielu osób ta sprawa pozostaje trudna do zaakceptowania, bo jedno było oczywiste: Markus zginął w tym mieszkaniu, a obaj mężczyźni byli tam obecni. To nie była zagadka, czy doszło do przestępstwa. To była kwestia, kto dokładnie je popełnił. I tu pojawia się problem, który zadecydował o wyrokach. W postępowaniu karnym nie wystarczy, że coś wydaje się oczywiste. Nie wystarczy też, że wszystkie okoliczności wskazują na określony scenariusz. Sąd musi mieć pewność. Nie prawdopodobieństwo, nie przypuszczenie, tylko dowód ponad wszelką wątpliwość. W tej sprawie tej pewności zabrakło. Zeznania były niespójne, brakowało bezpośrednich świadków zdarzenia. Nie było nagrań, które pokazywałyby przebieg tej nocy.
A najważniejsze, biegły sądowy nie był w stanie jednoznacznie wskazać przyczyny śmierci. Nie dało się ustalić, które obrażenia były śmiertelne i kto je zadał. To oznaczało jedno: nie dało się przypisać konkretnej osobie konkretnego działania, które doprowadziłoby do śmierci, a bez tego, z punktu widzenia prawa, nie można było skazać za zabójstwo, nawet jeśli intuicja podpowiadała coś innego. Dlatego sąd oparł się na tym, co można było udowodnić, nie na tym, co wydawało się najbardziej prawdopodobne. W przypadku Stefana oznaczało to skazanie za spowodowanie śmierci, a nie zabójstwa. W przypadku Snotry ograniczenie odpowiedzialności do działań po fakcie. Dziękuję, że byliście ze mną do końca tego odcinka. Na początku chciałbym szczególnie podziękować patronom. To dzięki wam ten kanał może się rozwijać, powstają kolejne odcinki, a ja mogę poświęcić czas na dokładne przygotowanie następnej historii. Wasze wsparcie naprawdę ma znaczenie. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję również wszystkim słuchaczom za wasz czas, za zaufanie i za to, że wracacie do kolejnych odcinków. To dzięki wam ten projekt ciągle żyje. Jeśli ten materiał był dla was wartościowy, zostawcie subskrypcję, ocenę i komentarz. Jesteśmy już naprawdę blisko 10 000 subskrypcji i mam nadzieję, że wspólnie uda się nam ten próg przekroczyć. Wasze wsparcie w tym momencie będzie dla mnie bardzo ważne. Dzięki, że jesteście. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.